Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem Wam o przyjaźniach, które zawarłam dzięki właśnie wysyłaniu pocztówek czy pisaniu listów. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Może na sam początek zacznę od osób z zagranicy. Gdy zaczynałam właśnie przygodę z postcrossingiem, wybił dzień moich urodzin, więc codziennie praktycznie miałam pełną skrzynkę, co było dla mnie mega przyjemne, miłe z osób, które właśnie wysyłały do mnie te listy, pocztówki. I któregoś dnia poszłam do skrzynki, a tam była dość duża przesyłka od osoby, która się niestety nie podpisała. Była tam kartka urodzinowa, było tam mnóstwo prezentów, jakaś torba ekologiczna z Niemiec, właśnie, bo ta osoba stamtąd pochodziła, ale ubolewałam cały czas właśnie, że ta osoba się kompletnie nie podpisała i nie miałam jak podziękować. Ale po paru dniach właśnie w skrzynce znalazłam kolejne pocztówki i jedna z nich była właśnie od tej dziewczyny, która wysłała mi tą mega dużą przesyłkę, co mnie naprawdę zszokowało, bo osoba kompletnie mnie nie znała, a chciała mi zrobić przyjemność, co jej się bardzo udało i była to dla mnie niespodzianka. Od słowa do słowa z Sylwią zaprzyjaźniłyśmy się, pomimo że jest ode mnie o kilkanaście lat starszą osobą, to mamy wspólny język, pamiętamy osoby, piszemy, wymieniamy się nieraz jakimiś przesyłkami, czy to na urodziny, imieniny, czy na święta, co naprawdę jest fantastyczne, dostać taką niespodziankę z innego kraju. Z Sylwią porozumiewamy się w języku niemieckim. Nie jest to zbyt łatwe, że tak powiem, bo na początku nie było to dla mnie zbyt łatwe, ponieważ jeżeli się języków nie używa na co dzień, no to niestety się je zapomina. Dlatego musiałam troszkę odnowić swoją znajomość, ale z każdym listem czy wiadomością, bo również kontaktujemy się przez media społecznościowe, jest coraz lepiej. Kolejną osobą z zagranicy, jaką udało mi się poznać, jest Kevin, który wylosował właśnie mnie na postcrossingu i otrzymałam od niego przepiękną pocztówkę z Japonii, za którą koniecznie chciałam mu podziękować. I tak od słowa do słowa nasza przyjaźń się rozpoczęła. Zaczęliśmy do siebie pisać listy, zaczęliśmy zawierać w nich jakieś tam słodycze, ja starałam się jakieś dobre słodycze z Polski, a on właśnie ze swojego kraju, z Japonii. Kevin i jego żona Fumiko są bardzo miło i przyjaźnie nastawieni do osób, które właśnie poznają przez ten portal społecznościowy. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się spotkać w rzeczywistości, bo już o tym rozmawialiśmy i właśnie chcieliby się wybrać do Polski, bo jeszcze nie byli i chcieliby zobaczyć, jak nasz kraj wygląda, dlatego przeważnie staram się opisać coś im właśnie na temat naszego kraju, o jakichś tradycjach i tak samo właśnie robią oni. Czasami dostaję od nich przesyłki właśnie ze słodyczami, ale nie tylko. I myślałam właśnie, żeby nagrać niedługo właśnie taką mini serię może słodyczy z Japonii, jakiś test czy coś takiego. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Kolejną osobą jest Magda z Holandii. Jest ona Polką, więc porozmawiamy się po polsku. Nasze listy nie są zbyt częste, ale są bardzo wartościowe. Nie będę podawać nazwisk osób z Polski, dlatego proszę o wyrozumiałość i szacunek dla tych osób. Ale mam nadzieję, że każdy, o kim wspomnę tutaj, będzie wiedział, że to właśnie oni. Właśnie dzięki Magdzie trochę odważyłam się zacząć w końcu nagrywać. To ona mnie zmotywowała, więc dziękuję Ci za to. Mam nadzieję, że mnie oglądasz. A teraz czas wspomnieć o osobach z Polski. Na sam początek chciałabym wymienić Monikę z Krakowa, która jest osobą, która umie praktycznie wszystko. Jeżeli nie umie, to za chwilę się nauczy, wykupi jakiś kurs i musi się nauczyć, więc jesteś niesamowita. Dziękuję za pomoc. Martyna. Martyna jest z Głogowa, z którą udało mi się spotkać kilka razy w rzeczywistości, ale muszę Wam koniecznie opowiedzieć tą całą sytuację, bo ile strachu się najadłam. Któregoś dnia mieliśmy się z Martyną spotkać w moim mieście na rynku i przed spotkaniem właśnie do niej zadzwoniłam, żeby ustalić konkretnie, w jakim miejscu się spotkamy. I właśnie gdy już to ustaliliśmy, Martyna na sam koniec powiedziała w telefon: no to będziemy na Ciebie czekać. I wyobraźcie sobie, że to spotkanie jest jakby w ciemno, jakby przez internet i nie znacie tej osoby, znacie ją tylko z pocztówek czy tam z listu. I ja byłam tak spanikowana i nie wiedziałam w końcu, czy ona naprawdę tam z kimś przyjechała, czy o co chodzi. Zapytałam jej oczywiście przed wyjazdem na spotkanie, dlaczego powiedziała czekamy,
ale stwierdziła, że się przejęzyczyła. Niby jej wierzyłam, ale z drugiej strony wolałam być ostrożna. Pojechała na to spotkanie cała zestresowana, czy faktycznie będzie sama, czy jednak może nie, może z kimś przyjechała. Ale na szczęście w odległości ją zobaczyłam i była faktycznie sama, co mi spadł kamień z serca. Teraz się z tego śmieję, ale naprawdę jeżeli spotykacie się z kimś przez internet czy przez jakiś portal, to naprawdę uzbrojcie się w ostrożność, poinformujcie o kimś. Naprawdę takie spotkania mogą się różnie skończyć. U mnie skończyły się naprawdę szczęśliwie i do dzisiaj, jak sobie o tym myślę, to się śmieję, że mnie tak nastraszyło i faktycznie to było przejęzyczenie. Nie jestem w stanie też wymienić wszystkie osoby, więc przepraszam, jeżeli o kimś zapomniałam. Jeszcze chciałabym wspomnieć o Miśce, która czyni bardzo dużo dobrego dla innych osób. Jest również Julia i Rafa, które mają artystyczne dusze. Jest również Marianna, która jest bardzo interesującą osobą i w ekspresowym dosłownie słowie układa puzzle, co mnie motywuje i mam nadzieję, że w końcu sama zacznę jakieś układać. To są osoby, z którymi mam najczęstszy kontakt, dlatego je właśnie dzisiaj wymieniłam. Cieszę się, że Was poznałam i możemy dalej trwać w tej przyjaźni. Mam nadzieję, że już na zawsze i że nasze drogi się nie rozejdą, bo są to wartościowe osoby. Jeżeli Wy również poznaliście kogoś przez postcrossing lub jakoś inaczej, przez inny portal, może przez jakieś inne Wasze hobby, to dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, czym Wy się interesujecie. A w kolejnym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o rodzajach pocztówek. Jeżeli jesteście ciekawi, to bądźcie cierpliwi, a niedługo się pojawi. Do zobaczenia, pa pa!